Serdecznie zapraszam do odcinka 112 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 49. W poprzednim 111 odcinku opowiedziałem o szatanie, grzechach oraz piekle. W tym odcinku opowiem o nekromancji i artefakcie z Pergamonu. Już od czasów starożytności były rozpowszechnione praktyki magiczne, mające przyzywać duchy zmarłych osób w celu poznania przyszłości lub osiągnięcia własnych korzyści. Praktyki te nazywano słowem nekromancja, pochodzącego od dwóch greckich słów nekos – zmarli i manteria – wróżenie. Nekromancja była rozpowszechniona w starożytnym Egipcie, Babilonii, Grecji, starożytnej Etrurii, Rzymie i Chinach. Z encyklopedii okultyzmu Louisa Spence'a, opublikowanej po raz pierwszy w 1920 roku, dowiadujemy się o praktykach przywoływania zmarłych. Włoską formę nekromancji, znaną pod nazwą nigromancja, nazywano czarną sztuką. Nekromancja dla Greków oznaczała zejście do Hadesu w celu skonsultowania się ze zmarłymi. Aby proces nekromancji przebiegał prawidłowo, wymagał odpowiedniego miejsca i stosownych przygotowań. Na miejsca przywoływania duchów wybierano podziemne krypty, obwieszone czernią i oświetlone magiczną pochodnią, albo środek gęstego lasu lub pustyni. Dopuszczano również bezludne miejsca na równinach, gdzie krzyżowało się wiele dróg, lub ruiny starożytnych zamków, opactw, klasztorów, odizolowane cmentarze, a nawet miejsca wśród skał na brzegu morza. Egzorcyzmy odprawiano zwykle między godziną 12 a 1 w nocy. Preferowana była pełnia księżyca, burze, grzmoty, błyskawice, wiatr i deszcz. Po ustaleniu miejsca i czasu nekromanta, czyli mistrz i jego współpracownik, musieli przygotować magiczny krąg, z którego we właściwym czasie mogliby się wycofać. Rysowane były dwa koncentryczne okręgi o powierzchni około 9 stóp kwadratowych. Środkowy okrąg był zarezerwowany dla mistrza i współpracownika, a w pasie pomiędzy okręgami umieszczano krzyże, trójkąty i figury wypełniane świętymi imionami Boga, mającymi ochronić maga i jego pomocnika przed złymi duchami. Zanotowano przypadki, kiedy podczas procesu nekromancji ginęli ludzie, jak na przykład zdarzenie z udziałem słynnego Ciangkunji, sławnego egipskiego wróżbity w XVII-wiecznej Anglii. Wróżbita przyjął zakład, że przywoła złego ducha Bokim i po opisaniu okręgu umieścił w nim obok siebie swoją siostrę Napulę. Po daremnym i wielokrotnym powtarzaniu egzorcyzmów i wzywaniu złego ducha, aby się objawił, zniecierpliwiony egzorcysta i jego siostra opuścili magiczny krąg. Niestety przypłacili to życiem, gdyż po wyjściu z okręgu pochwycił ich i zmiażdżył duch, którego wzywali. Francuski mason Eliphas Levi w swoim rytuale magii transcendentalnej twierdzi, że ewokacje powinny zawsze mieć motyw i stosowny cel. W przeciwnym razie są dziełami ciemności i głupoty, niebezpiecznymi dla zdrowia i rozumu. Według Liviego dopuszczalnym motywem ewokacji może być miłość lub inteligencja. Ewokacje miłości wymagają zebrania pamiątek po osobie, którą chcemy zobaczyć, jak również przygotowania miejsca, w którym mieszkała. W mieszkaniu powinien być umieszczony portret zmarłej osoby zasłonięty bielą i otoczony ulubionymi kwiatami, jeśli była to niewiasta. Angielski różokrzyżowiec i alchemik Robert Flatt, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku,
Opisał różne rodzaje czarnej magii. Flat wyróżnił magię gotycką, zajmującą się diabelskim handlem z nieczystymi duchami, obrzędami kryminalnymi, nielegalnymi pieśniami i przywoływaniem dusz zmarłych. Magię zbrodniczą, czyli zaklinanie diabłów mocą boskich imion. W magii teurgicznej świat był rządzony przez dobrych aniołów i wolę Bożą, w którym cudów dokonywały najczęściej złe duchy, przyjmujące imiona Boga i aniołów. Natomiast magia taumaturgiczna polegała na wywoływaniu iluzorycznych zjawisk, tworzeniu widm i cudów. Podczas prac wykopaliskowych w Pergamonie, mieście w starożytnej Myzji, prowadzonych w latach 1878–1880 przez niemiecką ekspedycję archeologiczną pod kierownictwem Karla Humana, odkryto płyty pokryte płaskorzeźbami. Według archeologów był to wolno stojący ołtarz przedstawiający sceny z gigantomachii, zbudowany prawdopodobnie według projektów Menekratesa z Rodos w latach 180 do 160 przed naszą erą przez Eumenesa II dla upamiętnienia zwycięstwa nad Galatami. Odkrytemu obiektowi nadano nazwę ołtarz pergamoński lub ołtarz Zeusa i przewieziono go do Berlina, gdzie został zrekonstruowany w latach 1911 do 1930. W biblijnej księdze Apokalipsy w liście do kościoła w Pergamonie autor zwraca się do adresata: wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. 25 lipca 2017 roku turecki parlament rozpoczął proces odzyskiwania ołtarza szatana od Niemców, gdyż niektórzy Turcy są przekonani, że artefakt ten przywróciłby niedawną potęgę Imperium Osmańskiego. Pergamońskim ołtarzem szatana był zafascynowany Samuel Liddell MacGregor Mathers, różokrzyżowiec i założyciel hermetycznego zakonu Złotego Brzasku. Kiedy przebywał w Berlinie z żoną, często medytowali w pobliżu ołtarza. Rytuałom odprawianym przez małżeństwo towarzyszyła Violet Mary Firth, znana pod pseudonimem Dion Fortune, założycielka współcześnie działającej Szkoły Zachodniej Tradycji Tajemnej. Alistair Crowley, brytyjski okultysta z XX wieku, wysłał Lię Hirsig, swoją szkarłatną kochankę, do ołtarza Zeusa, aby dopełniła tajemnych obrzędów przy ołtarzu w celu spłodzenia magicznego potomka okultysty. Na początku lat 20. Lia przyjechała do Berlina i wśród marmurowych kamieni ołtarza szatana wypełniła poufne instrukcje otrzymane od kochanka. Niestety wkrótce zachorowała, a Crowley znalazł sobie kolejną szkarłatną kobietę. Jednakże brak informacji, czy doczekał się potomka spłodzonego dzięki pomocy diabła. Okazuje się, że o istnieniu diabła czy szatana nie tylko wspomina Biblia, ale upadły anioł znalazł swoich kolejnych wielbicieli zarówno w okresie średniowiecza, jak i w bardziej współczesnych czasach. Do ołtarza szatana i jego wyznawców powrócę w następnym odcinku. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można już nabyć pierwszą książkę Zamazane Obrazy Trylogia w formie e-booka. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Korzystając z linku Buy Coffee 2 Zamazane Obrazy, znajdującego się pod filmem, można wesprzeć kanał Zamazane Obrazy. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 112, w którym opowiedziałem o nekromancji i ołtarzu szatana w Berlinie.
Serdecznie zapraszam do odcinka 113 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 50.